Cześć wszystkim, Config Mining z tej strony. W tym filmie przedstawię małą spekulację, jak moim zdaniem może wyglądać kopanie kryptowalut na kartach graficznych tuż po wejściu Proof of Stake na Ethereum. Wyliczenia będę opierał na podstawie mocy sieci Ethereum, więc należy pamiętać, że ten film to jedynie próba oszacowania, jak to może wyglądać, ponieważ warto z grubsza nakreślić to na podstawie liczb, co może się wydarzyć. Pamiętajcie, że ten film nie jest poradą inwestycyjną, a jedynie moją opinią. Ethereum, czyli druga według kapitalizacji największa kryptowaluta, jest najbardziej popularnym wyborem wśród górników kopiących na kartach graficznych. Wynika to przede wszystkim z opłacalności jej kopania, która od 2015 roku przyciągnęła wielu inwestorów górników, którzy łącznie na całym świecie przeznaczyli miliony kart graficznych na wspieranie tej sieci. Kolejnym etapem rozwoju ekosystemu Ethereum jest ciąg aktualizacji o nazwie Ethereum 2.0, które mają zakończyć się zmianą metody konsensusu z Proof of Work na Proof of Stake, co oznacza zakończenie możliwości kopania Ethereum. Jeśli największa kryptowaluta kopalna na kartach graficznych przestanie być opcją do wyboru wśród górników, co w takim razie będzie można kopać i z jaką opłacalnością? Jak wiemy, opłacalność kopania wynika głównie z dwóch czynników: kursu, po którym sprzedamy wykopaną kryptowalutę, i trudności kopania. Dziś będzie nas interesował ten drugi czynnik. Pokrótce, im więcej górników kopie w danej sieci, tym mniej kopią wszyscy górnicy tej sieci na podstawie proporcji. Przykładowo, jeśli moc sieci Ethereum wzrośnie o 10%, oznacza to, że ta sama ilość Ethereum zostanie rozdystrybuowana pomiędzy 10% więcej górników, tym samym ilość wykopanego Ethereum dla każdego górnika w sieci zmniejszy się o około 10%. Brak możliwości kopania Ethereum spowoduje, że większość górników wejdzie na whattomine.com jako najbardziej popularny kalkulator i będzie wyliczać według posiadanych kart, co teraz mogą opłacalnie kopać. Jeśli zatem będą wybierać te najbardziej opłacalne kryptowaluty z tej strony, koparki z sieci Ethereum zaleją swoją mocą wszystkie kryptowaluty, które ludzie uznają według tych wyliczeń za najlepsze do kopania. Aby określić, ilu tych górników będzie, musimy zacząć od oszacowania, ile kart graficznych znajduje się obecnie w sieci Ethereum i ile w innych sieciach, po których rozleje się moc. Zanim przejdziemy do przeliczania mocy na karty graficzne, musimy również uwzględnić, że część hashrate'u Ethereum to koparki ASIC, które są stworzone do kopania tylko kryptowalut na algorytmie ETH, więc w razie wyłączenia kopania Ethereum takie koparki nie przejdą na kopanie innych kryptowalut, ponieważ nie mają możliwości liczenia innych algorytmów. Dokładna ilość koparek ASIC w sieci nie jest znana, natomiast najczęściej spotykane estymacje wynoszą między 15 a 30% mocy całego Ethereum. Załóżmy zatem średnią 20% mocy całej sieci. Karta graficzna ze średniej półki najnowszej serii to RTX 3070 bez blokady. Jej prędkość to 62 MHz na sekundę i taką prędkość założymy do dzisiejszych obliczeń. Według statystyk HiveOS jest to obecnie najbardziej popularna karta używana do kopania, nie licząc starego RX 580. Moc sieci Ethereum podczas przygotowywania tego filmu wynosi 828 TH na sekundę, co jest równe 828 milionów MHz na sekundę. Odejmując wcześniej założone 20% dla koparek ASIC, doliczając do tego również sprzęt, który jest dostępny do wynajęcia na serwisie NiceHash i przeliczając to na 3070, daje nam to 10 700 000 kart graficznych. Wracając do innych kryptowalut. To są te kryptowaluty, na które większość górników przełączyłaby się, jeśli dziś zakończyłoby się kopanie Ethereum. Najpierw według tego zestawienia włączyliby prawdopodobnie kopanie Sero. Następnie do tej sieci podłączyłoby się tylu górników, że opłacalność Sero spadłaby i na przykład Flux wyszedłby na prowadzenie. Następnie ludzie przełączaliby się również na Fluxa, na Equilibrię, Swap, Bitcash itd. I ta moc z czasem rozkładałaby się równomiernie według opłacalności po innych kryptowalutach. Część górników stwierdziłaby, że to nie jest opłacalne ani trochę względem tego, co oferowało kopanie Ethereum. Część górników zaczęłaby się wyprzedawać ze sprzętu, prześcigając się z innymi w coraz niższych cenach kart, których nagle rynek nie jest w stanie wchłonąć w takiej ilości. Część bardziej doświadczonych górników, szczególnie tych, którzy mieli okazję aktywnie kopać w okresie 2018-2020, znalazłaby prawdopodobnie kryptowaluty mniej znane, na których opłacalność byłaby większa, co wynikałoby oczywiście bezpośrednio z małej ilości górników i większego ryzyka, a jak wiemy, wracając ponownie do czynników wpływających na opłacalność, im mniej górników w danej sieci, tym więcej kryptowalut pozyskają górnicy kopiący w tej sieci. I teraz konkrety na liczbach. O ile spadłaby ta opłacalność na wymienionych wcześniej kryptowalutach?
Aby móc porównać inne sieci, musimy sprowadzić ich moce do tej samej jednostki i dopiero wtedy przeliczyć to na karty graficzne. Założymy zatem, że każda sieć jest od teraz na algorytmie Ethash i badamy ich wielkość względem Ethereum. Najprościej zaprezentować to porównując prędkość tej samej karty w przypadku liczenia różnych algorytmów. Tak też jest w tej tabeli, gdzie wpisałem średnie prędkości karty RTX 3070 bez blokady dla wymienionych kryptowalut i algorytmów. Wszystkie kryptowaluty wyświetlone w głównym zestawieniu na What to Mine to równowartość 11 730 229 kart, z czego aż 10 700 000 kart pracuje na rzecz sieci Ethereum. Daje nam to ponad 91% kart tylko na sieci Ethereum. Oczywiście ten wynik trzeba traktować z przymrużeniem oka, ponieważ zestawienie obejmuje tylko 39 kryptowalut. Znacznie więcej ich znajdziemy w zakładce Coins, również na stronie What to Mine, bo około 360, a ogólnie kopalnych kryptowalut w tej chwili istnieje ponad 2500. Wiadomo jednak, że wiele z nich nie ma żadnej mocy, ponieważ są martwymi projektami lub są to bardzo małe sieci wielkości kilkudziesięciu kart graficznych. W celu oszacowania wartości liczbowej, jaką może spaść ogólna opłacalność kopania, nie będzie miało sensu rozłożenie mocy równomiernie po reszcie coinów, ponieważ moc będzie rozkładała się tak samo nierównomiernie jak teraz, dostosowując się do opłacalności na danej kryptowalucie, więc najrozsądniejszym pomysłem moim zdaniem jest oszacowanie, ile dolarów dziennie dla każdej przykładowej 3070 te 39 kryptowalut oferuje górnikom. Jeśli odejmiemy moc Ethereum, to łatwo będzie można wyliczyć, o ile zmniejszy się dostępna ilość dolarów dziennie dla górników zaglądających na What to Mine, tym samym wyliczając, o ile średnio spadnie opłacalność kopania najpopularniejszych kryptowalut. Do wyliczenia tego spadku potrzebujemy pomnożyć moc sieci wyrażoną w kartach, co już tutaj przeliczyłem na podstawie jednostek, i dzienny przychód generowany przez tą kartę dla każdej kryptowaluty z zestawienia, co również tutaj wpisałem w tą tabelę. Są to wartości z What to Mine liczone w tym samym czasie i wszystkie wyliczenia z tej tabeli są robione dla godziny 16:30 dnia 7 grudnia. Ja wszystkie te wyliczenia już wykonałem i w rubryce R52 mamy sumę wszystkich kryptowalut dostępnych w tym zestawieniu do wykopania na każdy dzień, przeliczonych po aktualnym kursie na dolary. Tym samym wiemy, że koszt utrzymania górników 39 najbardziej popularnych kryptowalut z tego zestawienia z What to Mine, włączając w to Ethereum, wynosi niecałe 48 milionów dolarów dziennie. Sama sieć Ethereum z tego zestawienia rozdaje górnikom dziennie ponad 45 milionów dolarów, więc reszta kryptowalut z tego zestawienia ma do zaoferowania jedynie łącznie 2 364 000 dolarów. Kalkulacja jest więc prosta, skoro 45,62 miliona dolarów z 47,98 miliona dolarów ucieknie, to ilość dostępnej kasy do wykopania spadnie o ponad 95%. Przeliczając dalej opłacalność z każdej 3070, jeśli rozdzielimy 2 364 000 dolarów pomiędzy 11 730 229 kart graficznych, to opłacalność kopania na każdej z nich spadnie z $4,09 do 20 centów. Trzeba oczywiście pamiętać, że te wyliczenia zakładają m.in., że ilość górników pozostanie stała i nikt nie wyprzeda się ze swoich koparek, co jest tak naprawdę niemożliwe. Dla przykładu w BESsie w 2018-2020 moc sieci Ethereum spadła ze szczytu, tutaj 293 terahasze, do około 164 terahaszy w dołku, co oznacza, że 38% górników odpłynęło z sieci Ethereum tylko z powodu spadku kursu Ethereum, ogólnej bessy na rynku i ogólnego spadku opłacalności kopania tej kryptowaluty. Wiadomo, że nie wszystkie te osoby sprzedały sprzęt, wielu górników przełączyło się na kopanie innych kryptowalut, natomiast górnicy wyprzedający sprzęt należeli do znacznej większości. Ciężko podać jest konkretny procent osób, które rzeczywiście zakończyły wtedy swoją przygodę z kopaniem, natomiast z rozmów, jakie odbyłem z różnymi górnikami na przestrzeni ostatnich 4 lat, wiem, że około 80% osób sprzedało sprzęt i tylko jakieś 20% pozostało przy kopaniu. Szacując według tej statystyki, możemy założyć, że jeśli 80% z 38% górników wyjdzie z kart graficznych, co trzeci górnik przestanie kopać. O ile 30% odpływ inwestorów z kopania nie jest aż tak duży, jak mogłoby się wydawać, to trzeba wziąć pod uwagę, że ten odpływ był spowodowany stosunkowo łagodną i normalną jak dla tego rynku cyklicznością, która od zawsze występuje, i spodziewanym spadkiem kursów. Wyłączenie głównej kopalnej kryptowaluty z kopania będzie znacznie drastyczniejszym zabiegiem, więc moim zdaniem procentowo odpływ górników możemy co najmniej podwoić. Tak
jak wspomniałem wcześniej, jeśli ktoś zobaczy, że z dnia na dzień karta graficzna za powiedzmy 6000 zł nie jest w stanie dziennie wykopać złotówki i nie będzie miał planu trzymania długoterminowo kryptowalut czy innej niszowej, nieźle opłacalnej kryptowaluty, to na pewno pozbędzie się sprzętu, bo będzie się obawiał, że nie ma sensu go wyłączyć i przeczekać tego okresu, skoro ceny kart z dnia na dzień spadają. Dodając ten argument do wcześniejszych wyliczeń, możemy wstępnie oszacować prawdopodobny ciąg zdarzeń. Najpierw opłacalność kopania tuż po zakończeniu Proof of Work, tuż po, mam na myśli godziny i dni, spadnie o 95%. Następnie na przestrzeni tygodni lub miesięcy około 60% górników zrezygnuje z kopania. Jeśli od wyliczonego wcześniej działania odejmiemy 60% kart graficznych, wychodzi nam, że 7 na 11 milionów w zaokrągleniu 30,7 ucieknie z kopania. Średnia opłacalność wzrośnie o 250% względem tego, co zafundują nam dni tuż po wejściu Proof of Stake, lub inaczej mówiąc, wzrośnie z minus 95% do minus 87%. I teraz na tym etapie szacowań jesteśmy przy opłacalności około 50 centów przychodu zamiast dzisiejszych $4. Taką sytuację karty z tej samej półki, tylko hossę wstecz, miały na przykład GTX-y 1070 czy też 1070 Ti. Dalej wiemy, co się wydarzyło. Wyszły nowe karty, seria RTX-ów 2000 w 2019 roku, następnie świetne RX-y pod Ethereum 5700 XT, które umożliwiły generowanie przy tym samym poborze prądu już nie 50 centów, a 90 centów. Pod koniec 2020 roku miała miejsce premiera obecnie najpopularniejszej serii kart, czyli RTX-y 3000, których wydajność pozwoliła wrócić do opłacalności ponad $1 i razem z rozpoczęciem hossy i ogólnych wzrostów opłacalność kopania zaczęła nierzadko wchodzić na dwucyfrowe wartości, a rynek ponownie zatoczył koło, zachowując swoją cykliczność. Oprócz ilości górników nie wiemy też, na jakim etapie będzie rynek w momencie wejścia Proof of Stake. Czy to będą wyższe kursy niż teraz, czy może będziemy już w głębokiej bessie. Nie wiemy też, czy nie powstanie do tego czasu inna, bardzo opłacalna kryptowaluta do kopania, czy może kurs jednej z obecnych tak mocno poszybuje do góry, razem z jej obrotami, że będzie mogła również udźwignąć swoją atrakcyjnością miliony kart graficznych. Tak naprawdę im dalej w las, tym więcej drzew. Trzeba również pamiętać o wielu zmiennych w sieciach konkretnych kryptowalut, takich jak na przykład chociażby halvingi, które ucinają ilość nagród dla górników o połowę. Taką aktualizacją na przykład przejdzie Ravencoin za ponad 30 dni. Podsumowując ten film, moim zdaniem zakończenie Proof of Work będzie krótkoterminowo gwałtowne w skutkach, ale długoterminowo nie będzie oznaczało nic nadzwyczajnego, co nie miało jeszcze miejsca w świecie kopania kryptowalut. Prawdopodobnie rynek kopania kryptowalut stanie się bardziej konkurencyjny, specjalistyczny, co dotyczy tak naprawdę każdej rozwijającej się branży. Jeśli ktoś będzie miał czas, środki i plan, aby pozostać na tym rynku, to na nim pozostanie. Wychodzę z założenia, że jeśli kopało się na kartach przed Ethereum, to będzie dało się również kopać po Ethereum. Jak rzeczywiście będzie to wyglądać i kiedy Ethereum przejdzie na Proof of Stake, tego nie wiemy, natomiast bez analizy, szacowania, spekulacji, bez żadnego wyobrażenia, jak to prawdopodobnie może wyglądać, do którego dostosowujemy plan i strategię, kopanie kryptowalut będzie raczej nieopłacalne, a co najmniej bardzo ryzykowne. Podzielcie się swoim spojrzeniem na ten temat, chętnie usłyszę Wasze kontrargumenty do tego, co przedstawiłem w tym filmie, bo wiem, że takie dyskusje potrafią być dla obu stron bardzo edukujące. Tymczasem dzięki za oglądanie, słyszymy się w kolejnym filmie. Do usłyszenia, cześć!